Ja sobie hoduję gołębie w Czemiernikach nad moim stawikiem. Choć znajomi mówią dziś do mnie, że to hobby z innej epoki, a ja robię... Witamy serdecznie w Czemiernikach, w hodowli polskich gołębi dalekodystansowych Military Rogala. Szanowne koleżanki i koledzy, wczoraj odbył się lot finałowy na Teneryfie, na derbach Arona. Lot finałowy odbywał się przez ocean, przez otwarte wody oceanu. Także bardzo ciężkie zawody, trudne. Moje gołębie po raz drugi brały udział w tych zawodach. Do finału bardzo fajnie doleciały, bardzo fajnie sobie radziły. No i w finale po raz kolejny, także to nie jest przypadek w tamtym roku, ponieważ w tym roku po raz kolejny pokazały swoją klasę, swój charakter. Z lotu finałowego wczorajszego najlepiej z moich gołębi zameldował się na 39. miejscu gołąbek o imieniu Lolek z drużyny mojej żony, Bajki Małgosi. Moja żona sama wybierała gołębie do swojej drużyny i właśnie gołąbek o imieniu Lolek zameldował się z lotu finałowego przez ocean na 39. miejscu. Na miejscu 59 zameldował się gołąbek o imieniu Kondor. To jest gołąbek z drużyny mojej, Military Rogala, także miejsce 55. Na miejscu 66 zameldował się gołąbek o imieniu Neptun, też gołąb z mojej hodowli. I na 96. miejscu zameldował się gołąbek z drużyny Military Rogala o imieniu Orzeł. Warto tutaj dodać, że na miejscu 50. z finału zameldował się gołąbek mojego kolegi z Krakowa, Jacka Dubika, 50% z gołębi Military Rogala i na 95. miejscu z finału gołąbek Mirka Pogody, mojego kolegi z oddziału Radzyń Podlaski, też 100% gołąb Military Rogala. Także w tym roku sporo tych gołębi Military Rogala dotrwało do finału. Z finału też ich jest sporo, które zajęły czołowe miejsca. Tutaj warto dodać, że na miejscu 55. zameldował się gołąbek o imieniu Kondor o numerze 2274 i na 63. miejscu gołąbek Neptun o numerze 2273, a więc 2273 i 2274 są to jednogniazdki, które były wysłane na ten wspólny gołębnik. To są dzieci Sokratesa, bezpośrednio po Sokratesie, a matką tych gołębi jednogniazdków jest córka Majora. Także z takiego połączenia były wysłane dwa gołąbki. I dwa gołąbki, cały program lotowy na najtrudniejszym gołębniku na świecie przeleciały i z finału zameldowały się na 55. i 63. miejscu. Także, tak jak mówię, po raz kolejny gołąbki pokazały swoją klasę, swój charakter, pokazały, szanowne koleżanki i koledzy, że to są gołębie pocztowe. Prawdziwe gołębie pocztowe. To nie są gołębie, które dzisiaj są w oddziałach hodowane, ogon w jedno piórko, sprintery, które uczestniczą najczęściej w lotach z wiatrem, tak, są loty przekładane. To już nawet nie wiem, czy można te gołębie nazywać gołębiami pocztowymi. To są prawdziwe gołębie pocztowe, które lecą w każdych warunkach, lecą nad morzem, lecą z wyspy na wyspę, lecą w trudnych warunkach. Tam nikt ich nie przekłada lotów, że jest pod wiatr, czy boczny wiatr, czy jest pochmurno. Tam te gołębie muszą cały program lotowy przejść. W tych zawodach uczestniczyło 1500 gołębi, a tak jak co roku te zawody kończy około 10% gołębi. Także możecie sobie wyobrazić, 10% gołębi kończy loty na tym wspólnym gołębniku na derbach Arona, a gołębie Military Rogala po raz kolejny z rzędu w tamtym roku fajnie sobie poradziły i w tym roku też w pierwszej setce jest tych gołębi sporo.
Mam nadzieję, że na pewno na drugi rok jeszcze raz dam, trzeci raz i będzie to może ten czas, kiedy gołębie siądą może w pierwszej dziesiątce, a może i w pierwszej trójce. Także zobaczymy, ale jeszcze raz też planujemy te nasze gołębie, polskie gołębie Military Rogala na derby Arona wysłać. Tutaj jeszcze dodam, że pierwsza setka gołębi z finału będzie wystawiona na aukcji na Pipie, także też kolejny sukces, że właśnie polskie gołębie Military Rogala będą tam właśnie wystawiane. Jest tych gołąbków 4 w pierwszej setce. Będzie też gołąb Mirka Pogody, też 100% Military Rogala na Pipie. Będzie też gołąbek Jacka Dubika, 50% gołąbków Military Rogala. Także będzie tych kilka gołąbków na aukcji na Pipie. Kto będzie chciał, zapraszam do licytacji. Także, tak jak mówię, kolejny sukces, kolejny raz gołąbki Military Rogala zameldują się na najbardziej prestiżowej aukcji na Pipie. Chciałem się tutaj krótko na koniec odnieść do wszystkich cwaniaków z okręgu Biała Podlaska, ale również z całej Polski. Do tych wszystkich cwaniaków, którzy przez wiele lat rzucali mi kłody pod nogi z prezesem okręgu Biała Podlaska na czele i z jego żołnierzykami. Wyśmiewali te moje gołębie, wyszydzali, mówili, że są nic nie warte, a tak naprawdę, panowie, ja wam dzisiaj tak powiem szczerze, takich gołębi, jakich ja się dochowałem, wy nigdy nie mieliście, nie będziecie mieli, bo to są naprawdę gołębie pocztowe gołębie Military Rogala. Wszystkim tym, którzy kibicowali mi, bo miałem wczoraj mnóstwo telefonów, nawet nie mogłem tych telefonów wszystkich odebrać, z gratulacjami, że właśnie te polskie gołębie tak fajnie sobie w locie przez ocean po raz drugi z rzędu poradziły. Także wszystkim za te gratulacje, za te miłe słowa, wszystkim serdecznie dziękuję. Tutaj jeszcze pokażę Sokratesa, ojca 55 i 63 gołąbka z finału, jednogniazdki. Bardzo fajnie, cieszę się, że dwa gołębie z jednego gniazda, które przeleciały cały program lotowy i z finału też fajnie sobie poradziły. Także tyle na dzisiaj. Serdecznie pozdrawiam Szczemiernik. Wszystkiego dobrego, dobry lot. Dziękuję bardzo. I gołębią pocztą do nieba ślę jak dawniej